poprzednim odcinku maluch podróżnik przemierzał wielki step. Szukał jeziora Aralskiego, odkrył ruiny tajemniczego miasta z czasów Chingis-Hana oraz najwspanialszą budowlę Kazachstanu. Nastąpiła zmiana planu, bo pierwotnie planowałem jechać do Taszkentu, do Uzbekistanu, ale ponieważ mam wizę tranzytową na 3 dni tylko i ważność wizy zaczyna się za tydzień, musiałbym tutaj gdzieś czekać w okolicy, w Kazachstanie, jeszcze po stronie kazachskiej przez ten tydzień. A Kazachstanu mam już delikatnie dosyć, więc jadę od razu do Kirgistanu i tam zamierzam z Kirgistanu przedostać się do Tadżykistanu, zrobić taką pętlę i ponownie wrócić do Kirgistanu i dalej już na północ. Tak to wygląda, taki jest plan na najbliższe kilka dni. Nareszcie żegnam wielki step. Przede mną górzysty Kirgistan. Спасибо. Здравствуйте. Паспорт? Да. Куда? Откуда? С Польши, с Польши. Польша? Польша. Куда? Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Россия. Россия. Экспедиция? Экскурсия? Турист. Турист, да? Турист. Просто, да? Просто. Природа. Przygoda, да. Я болел. Польша. Byłeś? Да? Да? Польша. Вот. Lubisz Polskę? Любишь. Okej. Thank you. Ага. Хорошо. Thank you. Спасибо. No dobra, jesteśmy w Kirgistanie. Kirgistan to drugi stan na mojej trasie po Kazachstanie. Mniejszy kraj o wiele. Bardzo górzysty. 90% kurczę kraju powyżej 1500 metrów nad poziomem morza. Te góry są przede mną. Nieźle. W każdym kraju staram się kupić kartę SIM card z internetem do łączności międzynarodowej. Po kirgisku thank you? Rahmat! Kartę kupiłem, choć nie wiem, czy będzie działać. Nie wiem, ile mam internetu, nic nie wiem. Dowiedziałem się, że Rahmat to jest dziękuję po kirgisku. To niezła tama, widzę. O kurczę, i ten Lenin. Niezłe. Tama zbudowana za Sojuza. Prawdziwy radziecki monumentalizm. Zapora Kirowa została otwarta w 1976 roku. Powstały dzięki tamie zbiornik retencyjny służył do nawadniania ziem po kirgiskiej i kazachskiej stronie granicy. Droga nie rozpieszcza. Kurz, pył i mnóstwo wyboi ostro spowalniają malucha. Za 30 km mam sporą przełęcz, a za nią jest następna przełęcz, jeszcze wyższa. Więc myślę, że no nie ma się co tam pchać. Gdzieś trzeba tutaj znaleźć nocleg. Bardziej trójwymiarowej okolicy, nie płaskiej. Dzisiaj miły chłopicik będzie wieczorem. Także wbiłem w kalesonki i taki ciepły kubraczek będę miał do spania, żeby było mi w nocy bardzo przyjemnie. Ponad 2000 metrów już tutaj, w tej okolicy.
Jesteśmy po pierwszej nocy w Kirgistanie. Przede mną spore wyzwanie, bo 2 przełęcze wysokie, ponad 3000 metrów. Jeszcze rekord malucha nie padnie z Etiopii, bo tam było ponad 3500, ale wyzwanie jest. No zobaczymy, jak maluch sobie poradzi, bo wydaje z siebie coraz to różniejsze dźwięki i teraz łańcuszek rozrządu na wolnych obrotach szura o pokrywę, więc się trochę naciągnął i trzeba go będzie pewnie niebawem wymienić. Także proszę trzymać kciuki za malucha, żeby podjechał pod górę, później żeby z niej zjechał oczywiście. No maluchu mój kochany, przed nami spora wspinaczka, tam pod tą górę musisz podjechać, na tą górę właściwie, za tą górę nawet, a za tą górą będziecie czekać następna góra, a później już odpoczynek. Męczy się. Meldunek wysokości 2990. Teraz będzie 3000. Uwaga! Uwaga! 3000! 3020! 3025! Haha, no to jesteśmy. Pierwsza przełęcz malucha w Kirgistanie zdobyta. Nie najwyższa, pewnie też nie najniższa, ale satysfakcja jest. Maszyna dała radę. Dobra, druga przełęcz zdobyta. Postanowiłem skorzystać z okazji, skoro tu jestem, spróbować kirgiskiego kumysu. Kumys to jeden z nielicznych alkoholi, który mogą pić muzułmanie. Islam jest główną religią Kirgistanu. Mleko z konia. Takie kwaśne, to jest mleko trochę sfermentowane. No, delikatny taki alkohol jest w tym. Także można po tym jechać ze spokojem. Откуда вы? Z Polszy. Пейте. Спасибо. Dobra. No. Pachnie. Ten kumys faktycznie jest dobry, bo ma posmak tego drewna. Taki, kurczę, jakby był wędzony trochę. Walnąć całą michę, kurczę, będzie trudno, muszę powiedzieć. Drewnem oczywiście się nie pali, tu nie ma drzew. Do opału używa się wysuszonych odchodów krów i to one nadają charakterystyczny wędzony posmak. 3 miesiące tutaj mieszkają latem, a zimują w Talasie. Talasie. W takiej miejscowości po drodze tutaj mijaliśmy. Mam nadzieję, że teraz zjadę w całości z tej przełęczy, bo tak tutaj na tej wysokości, mimo że tam alkoholu jest po prostu drobinka, nie wiem, 2% może, to taka micha, taką michę czuć w głowie. Ale nie żebym był pijany, bo tutaj nie mam więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi. Jeszcze 100 metrów. Uwaga. I tutaj, proszę Państwa, przy zjeździe z drugiej przełęczy, przy słupach elektrycznych, maluch pokonał 10 000 kilometrów podczas ekspedycji po drodze Azja. Nagrodę go tutaj muszę kolejny raz, pierwszy raz podczas tej ekspedycji pocałować w maskę. Czynię to teraz. Bestia. Zaznaczam, że stuka silnik cały czas od samego początku. Mimo tego maszyna jedzie do przodu. Po drodze na nocach zatrzymuje się nad jeziorem Toktogu. Ładnie, co? Kurczę.
Pięknie wręcz, muszę powiedzieć. Podoba mi się. Burza na horyzoncie, ale mam nadzieję, że będę miał szczęście i bokiem przejdzie. Po drugiej stronie jeziora. Tu już dna nie ma. Jak w górskim strumieniu. Tak zimno. Ale fajnie, kurde. Człowiek wreszcie się obudził. Dobrze było się orzeźwić trochę przed tą podróżą. Wymyć. Możemy jechać dalej. Chciało się spać w ładnym miejscu nad jeziorem. Teraz trzeba wyjechać z tego ładnego miejsca. To jest potwór. Niesamowicie zielona jest ta rzeka, w której jadę. Jest to rzeka Nary, która zaczyna swój bieg w górach Tien Shan. Wraz z rzeką Kara Daria tworzą Syr Dario. Postanowiłem zboczyć trochę z trasy. 45 km stąd jest wioska Alsna Bob. To jest wioska uzbecka. Ponieważ nie byłem w Uzbekistanie, chociaż chcę zobaczyć, jak wygląda wioska, gdzie tylko mieszkają Uzbecy. To jest miejsce chyba jakichś wycieczek turystycznych, normalnie lokalnych ludzi, bo po prostu zatrzęsienie tutaj jest. Taki kurorcik to jest uzbecki. No fajnie klimat, podoba mi się. Alsan Bob zamieszkały w 90% przez Uzbeków, choć i Kirgizów tu można spotkać, przyciąga swym urokliwym położeniem wielu turystów z sąsiedniego Uzbekistanu. Słynie też z orzechowego lasu. Co ciekawe, orzech włoski, wywodzący się z Azji Środkowej, do Europy po raz pierwszy właśnie trafił z okolic Alsan Bob. Gdzie my jesteśmy, no? Tu jest wodospad. Na pewno. Może to jest las. Tutaj. Iszu orechowy las? Верховый? Orechowy. Там внизу там около там бассейн есть. Около бассейна Верховый, там Верховый. Есть? Дальше прямо здесь, там волейбольная площадка есть, волейбольная площадка. Волейбольный, знаете? А рядом бассейн есть. Бассейн. Там Верховый есть. На большой шахмат и маленький. Как хотите. Вам обслуживание есть. Pomimo uzyskania wyczerpujących wskazówek, porzucam na dzisiaj poszukiwania lasu. Nocleg w wynajętym pokoju w uzbeckim domu. Dzisiaj z mocnym wsparciem starego łaza zamierzam znaleźć ten las pamiętający Aleksandra Wielkiego i jego podboje Azji Środkowej. Łazem jeszcze nie jechałem. Najpierw facet schłodził wodą wodnicę, później otworzył korek, dolał wody i teraz jest chłodzenie silnika. W połowie trasy pod górę. Хорошо, teraz działa. Okej?
To jest ten las, którego szukałem. To jest właśnie on. 2 dni szukałem tego lasu. Wczoraj po ciemku, kurczę. Dzisiaj przygoda w łazie, ale w końcu jestem. To jest ten las. Jestem w największym na świecie naturalnym lesie orzechowym, który rozpościera się na obszarze około 16 000 hektarów. Rocznie dostarcza 1500 ton orzechów. O kurde, co za zjazd! Co za zjazd kamienisty tutaj przede mną, no. Muszę poczekać, przepuścić wszystkich jadących pod górę. Niwa daje pod górę. DU jakaś tam, Nubira czy coś. Zgasło. A maszyna kaput? Yok kadar birbirine niye çarpıyor? Dobra, czas na nas. Jadę do miasta Osz, gdzie rozpoczyna się słynna droga pamirska. Fragment międzynarodowej drogi M41, łączącej Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan. Jest to jedna z najwyższych dróg na świecie. Osz to najstarsze oraz drugie pod względem liczby ludności miasto w Kirgistanie. Niegdyś leżące na słynnym jedwabnym szlaku. Mieszkają tu Kirgizi, Uzbecy, Tadżycy i Rosjanie. Miasto, choć ostatnio spokojne, nieraz było świadkiem etnicznych napięć, głównie pomiędzy Kirgizami i Uzbekami. Pokłosie sztucznie stworzonych podziałów i granic państw Azji Środkowej. Ciekawostką w mieście jest jeden z większych bazarów Azji Środkowej oraz góra Sułajman, rozpościerająca się nad miastem. Maluch przed Pamirem, Pamir Highway, taka droga w górach, następny kraj w Tadżykistanie. No, przed tą drogą musi przejść drobny remont. Olej oczywiście podstawa, smarowanie zwrotnic i zaczął mi szurać łańcuszek rozrządu, się wyciągnął po prostu. No i trzeba go zmienić. Na szczęście mam zapasowe łańcuszki, także tutaj z inżynierem Dąbrowskim wymieniamy łańcuszek rozrządu. Normalnie maluch jak nowy, kurczę. Nowy rozrząd, idzie jak burza po prostu. Ciekawe, czy będzie silnik tykał. Znowu jurty się pojawiają. Kirgizi w dużym stopniu, wielu Kirgizów wydaje się, że jeszcze żyją tradycyjnie. Nomadzi w końcu kiedyś byli. Teraz lato przychodzi, przenoszą się do jurt z miasteczek i wsi. Czyli przemieszczają się cały czas. Sporo tych jurt tutaj. Na razie to jest sielanka, jeżdżenie po tych górach. Takie drogi, kurcze, dobre, żeby nie wykrakał. Ale jedzie się dobrze. Rewelacyjnie wręcz. Jeżeli droga by była taka, no to spoko. Nie wiadomo. Nie wiem, jaka jest droga dalej. Za 50 km. Mamy jeszcze 74 km do miejsca, gdzie chciałbym nocować. A tutaj widzę, że kurczę, potok taki jurny płynie. Rwąca rzeka dosłownie.
mały przestój, bo droga się popsuła przede mną. Właśnie ją naprawiają. Jedna z takich ścian tutaj spłynęła w dół. Musiało nieźle tu padać. No to zaczynamy podjazd. Oj, mimo szczerych chęci trójka nie wystarczy tutaj. Normalnie, wiesz, ja cierpię, kurczę. Muszę go na dwójce utrzymać. Gaz do dechy, kurde. Kochana bestia, daj radę, jesteś, kurczę, zielona bestia, no. Normalnie mnie wszystko boli, serce aż mnie boli, no. Nie no, jedź tym samochodem tam, no kurde. Jedź! Jedź! Nie ten, nie Maluch, tylko ten przede mną, jedź! Wziąłem go. Wziąłem Opla. Udało się rozpędzić na zakręcie, na łuku. 35. Jedynka. Specjalnie mi wyszła ta redukcja niestety. Ty mocarzu, kurde, ty mocarzu mój! 3580! 81! Jest! Maluch! Afrykański rekord wysokości pokonany! Dumny jestem z ciebie, dumny jestem z ciebie. O kurczę, no. To już tu? Maszyna jest była? Jak tam? Maszyna się podoba? O, to chyba, dziękuję. Dziękuję. Jest! Rekord afrykański. Wysokości oczywiście pobity. Maszyna szła jak burza normalnie. Pięknie. Na razie to była tylko sielanka, co prawda. Przygoda się dopiero zacznie, ale i tak jestem dumny. Jak tam? Podoba się maszyna? Ładna maszyna? Tak? To jest moja maszyna, widzisz? To jest ta maszyna, tutaj. To jest klej, ciach, styker, tak? Proszę, jedna, druga, trzecia. Proszę bardzo. Kirgizja. Polsza, Kirgizja. Piąteczka. Piąteczka? Piąteczka. 3615 metrów. Równiutkie. Pięknie, Maluch. Pięknie. No to zjeżdżamy teraz do bazy. Trzeba znaleźć jakąś gostynicę miłą. I jedziemy spać i odpoczywać, mój drogi Maluchu. Docieram do Sarıtaş, ostatniego miasteczka przed tadżyską granicą. Leży ono u podnóży Pamiru na wysokości prawie 3200 metrów nad poziomem morza. Jest to dobre miejsce na jednodniową aklimatyzację wysokościową. Przede mną Tadżykistan, najwyższe fragmenty słynnego traktu pamirskiego i góry, jakich Maluch jeszcze nie widział.